Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Dzisiaj zaproszę Was do wspólnego wykonania takiej oto ładnej ozdoby. Jest to girlanda, która składa się z dzwoneczków oraz takich małych gwiazdek. Wszystko jest na takim ładnym sznureczku, wykonanym właśnie z łańcuszka. Zobaczcie, na końcu będzie taka pętelka też wykonana i to wszystko będziemy mogli sobie powiesić właśnie na przykład na drzwiach, na oknie, gdziekolwiek tylko będziecie sobie chcieli taką ozdobę powiesić. Zaczniemy od wykonania takiej gwiazdeczki, bardzo prosta, nieduża. Już Wam mówię, ile ona ma centymetrów. Ona oczywiście po usztywnieniu, zobaczcie, ma około 7,5 cm, 7,5 to w zależności też jak sobie naciągniecie. A nasz dzwoneczek też ma około 7 cm. Zobaczcie, tutaj na górze mam taką końcówkę. Kupuję te końcówki na Allegro. Nie wiem, nie powiem Wam od razu, jaki to jest wymiar tego, bo kupuję to na oko. Musicie po prostu szukać takich małych końcówek, jak najmniejszych, patrzeć, żeby były jak najmniejsze, no bo dzwoneczki są nieduże, więc musicie tą końcówkę sobie dopasować taką jak najmniejszą. I teraz tak, do wykonania tej robótki też będzie nam potrzebny taki styropianowy dzwoneczek, a właściwie do usztywniania. Owinęłam go folią. Dzwoneczek ma też około 6,5-7 cm. To musicie też poszukać sobie w różnych sklepach, w jakichś takich chińskich, w jakichś pasmanteriach. No ja to kupowałam akurat w czasie, w okresie bożonarodzeniowym, w takich sklepach, gdzie wszystko jest po 5 zł, takich tanich. I po prostu tam znalazłam takie nieduże dzwoneczki. Zobaczcie, on ma właśnie około 7 cm. Podstawa też 5,5-6 cm. Także musicie sobie taki dopasować dzwoneczek. I teraz tak, będziemy jeszcze potrzebować oczywiście szydełko 2 mm, ja użyję Clovera i nitka, tym razem nieco grubsza. U mnie to będzie nitka firmy Malwa, jest to polski producent, ale tym razem użyję tej grubszej nitki Tex 240. Oczywiście możecie użyć sobie innego producenta nitkę, ale musi być taka grubsza nitka, żeby była na szydełko 1,75 albo 2,0, czyli z takich tych grubszych. W tej chwili na myśl mi przychodzi nitka Adrianny na przykład. Jaka to była? Z takich, co chyba jest 400 metrów w 100 gramach, zdaje się. Czyli to musi być taka grubsza nitka. Nie taka typowa, co robimy obruzy z serwetki, bieżniki, tylko właśnie ta nieco grubsza. Dobra, to zaczniemy dzisiaj od tej gwiazdeczki. Pętelka na szydełku i teraz robimy 7 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym.
Teraz robimy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i wbijamy się w kółeczko, robimy drugi słupek. Mamy mieć takich słupków 16. Przerobiłam już 16 słupków, zamykam okrążenie, wbijając się tutaj w to trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte. Następny rząd, 3 oczka łańcuszka na słupek. I teraz zrobimy 7 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wbijamy się w następne oczko, robimy słupek. Wbijamy się w następne oczko, robimy drugi słupek. I znowu 7 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, robię słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek. Tak to wygląda. 7 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę, wbijam się w oczko następne, robię słupek i jeszcze jeden słupek obok słupka. Tak to wygląda. Zobaczcie. I przeróbcie to teraz do końca tego okrążenia w ten sposób. Ja już prawie przerobiłam do końca. Tutaj mam 7 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę i wbijam się w ostatnie oczko i robię słupek. Teraz musimy zamknąć okrążenie. Raz, 2, wbijamy się w trzecie oczko. I mamy w ten sposób zakończony już ten rządek. I teraz właściwie będziemy robić już ostatnie okrążenie. Przejdziemy sobie oczkami ścisłymi, tutaj po kolei, czyli tak. Wbijamy sobie w pierwsze oczko, drugie oczko i trzecie oczko. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę i jeszcze 2 słupki tutaj na tym łańcuszku. 3 oczka łańcuszka i 3 słupki tutaj w tym samym miejscu. Raz, 2 i 3. Nawijam nitkę, przechodzę na kolejny łuk i znów robimy 3 słupki. Trzy oczka łańcuszka i 3 słupki. Nawijam nitkę, przechodzę na kolejny łuk, 3 słupki, trzy oczka łańcuszka i 3 słupki. Jak widzicie, bardzo prosta gwiazdeczka. Zróbcie w ten sposób
do końca okrążenia. Już przerobiłam całe okrążenie. Musimy jeszcze tylko zamknąć je, wbijając się oczywiście tutaj w to ostatnie oczko. Zrobimy oczko ścisłe. I gwiazdeczka nasza gotowa. Z 2 oczka łańcuszka jeszcze przerobimy. Wyciągniemy niteczkę. Obcinam ją. Ładnie zaciśniemy. I zobaczcie, gwiazdka jest gotowa. Tak wygląda po skończeniu, a tak już po usztywnieniu i zblokowaniu. Oczywiście niteczkę musimy schować. Ja biorę do tego celu właśnie trochę takie cieńsze szydełko, bo tym po prostu jest mi niewygodnie, bo jest grube. A takim cienkim łatwiej jest po prostu zaplątać tą nitkę z tyłu. Tak to robię. I po prostu niteczkę ładnie chowam. Niektórzy używają do tego celu zwykłej igły, ale po co mam igłę wyciągać, nawlekać, kombinować? Zawsze robię to w ten sposób. O, przeplatam po prostu. I już ładnie nitka jest schowana. Nadmiar oczywiście obcinam. Taką gwiazdeczkę upinamy na płasko. Pokażę Wam jeszcze, na czym to upinam. Upinam do takie puzzle kupiłam. Oczywiście na wierzch dałam też folię. I teraz tak, składam gwiazdeczkę. Mam igły, takie zwykłe igły. Też kupiłam je na Allegro, bo najtaniej wychodzą całe duże opakowanie, takie bardzo duże, bo na sztuki w aptece jest za drogo, więc najlepiej tak sobie zaopatrzyć. No i po prostu w ten sposób blokuję. Oczywiście maczam najpierw ją w mieszaninie kleju, wikol oraz włódze. Tak na oko to robię mniej więcej pół na pół, żeby nie było to bardzo gęste, ani też bardzo rzadkie. Taka śmietana. I po prostu w ten sposób ładnie sobie to wszystko upinamy na płasko. Później jak to nam się namoczy i w ten sposób wszystko ładnie się upina. Dokładnie w ten sam sposób robię też z bieżnikami. Z obrusami jest trochę gorzej, ponieważ obrus jest duży i już ciężko jest na takiej macie sobie to upiąć. Więc wtedy najlepiej go po prostu wyprać. Tak samo w tym, tylko już bez kleju wtedy moczę, tylko normalnie w samym krochmalu. Takie bieżniki czy obrusy. No i taki obrus wtedy właśnie najlepiej sobie wyprać, wykrochmalić, wysuszyć go, ale nie do końca. No i później taki na pół wilgotny prasować, no bo nie ma innego wyjścia. No i zobaczcie, w ten sposób upinam naszą gwiazdkę. Teraz przejdziemy do wykonania naszego dzwoneczka. Tak wygląda. Zapraszam. Pętelka na szydełku i tu zrobimy 8 oczek łańcuszka. Zamkniemy okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz zrobimy oczko łańcuszka i tu musimy wykonać 12 półsłupków. Czyli wbijamy się pod spód i robimy pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, trzeci, czwarty, piąty. Przeróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam 12 półsłupków. Teraz zamkniemy okrążenie oczkiem ścisłym. Dalej następny rząd. 3 oczka łańcuszka na słupek. 1 oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wbijamy się w następne oczko i robimy
słupek, oczko łańcuszka na poprzeczkę. W następnym oczku robimy słupek i oczko łańcuszka na poprzeczkę. I w ten sposób powtarzamy całe okrążenie. O. Już przerobimy może razem do końca. Oczko łańcuszka. I ostatni słupek i oczko łańcuszka. Tak wygląda to nasze okrążenie. Teraz musimy zamknąć okrążenie, wbijając się w trzecie oczko łańcuszka i robimy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Teraz musimy podwoić naszą ilość tych słupków, czyli tak, 3 oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Czyli mamy 2 słupki z jednego oczka. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy nad kolejny słupek i tutaj robimy znowu 2 słupki. 2 słupki nad jednym słupkiem. O. I oczko łańcuszka na poprzeczkę. I znowu 2 słupki nad słupkiem. Oczko łańcuszka. 2 słupki nad słupkiem i oczko łańcuszka. Tak to wygląda. Przeróbcie to do końca okrążenia. Ja już wykonałam ten rząd. Zrobiłam jedno oczko łańcuszka na końcu i musimy zamknąć okrążenie, wbijając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Następny rząd. 3 oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w to oczko następne i robię drugi słupek. Czyli teraz robimy słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzę tutaj i robię słupek. I jeszcze jeden słupek nad słupkiem. Czyli 2 słupki nad 2 słupkami. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. I znowu słupek nad słupkiem i słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem i oczko łańcuszka. Bardzo prosty wzór. Zróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam. Mam oczko łańcuszka na końcu. Znowu zamykam okrążenie, wbijając się tutaj w trzecie oczko. Zobaczcie. Teraz musimy wykonać jeszcze 2 rzędy w ten sam sposób. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek i w następnym oczku robimy słupek. Oczko łańcuszka na poprzeczkę i znowu słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Przeróbcie tak do końca i jeszcze później jedno takie samo okrążenie. Ja już przerobiłam ten rząd do końca i zrobiłam jeszcze jeden dodatkowy rząd
w ten sam sposób. Zobaczcie, mamy mieć w tej chwili raz, liczę od pierwszego rzędu, tu gdzie były te pojedyncze słupki. Raz, 2, 3, 4, 5. Mamy w tej chwili 5 takich rzędów ze słupkami. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz następny rząd. Troszeczkę się zmieni, ale minimalnie. To będzie ostatni taki rząd z tymi słupkami. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek i robimy drugi słupek nad słupkiem. I teraz zamiast jednego oczka zrobimy 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. I znowu słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, 2 oczka na poprzeczkę. Słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, 2 oczka na poprzeczkę. I w ten sposób przerabiamy całe okrążenie. Troszeczkę nam się tu rozszerza ten dzwoneczek. Zróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie, zrobiłam 2 oczka łańcuszka i zamykam, wbijając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Teraz tak, musimy przejść sobie tutaj na tą poprzeczkę, czyli przejdziemy oczkami ścisłymi. Wbijamy się w ten następny słupek, robimy oczko ścisłe i tutaj wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka, robimy oczko ścisłe. Teraz zrobimy 4 oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany. 2 razy nawijam nitkę, tu wbijamy się pod tą poprzeczkę i zrobimy 4 słupki podwójnie nawijane. Raz, 2, 3, 4. Czyli w sumie mamy z tym pierwszym naszym tutaj słupkiem 5, tak? Raz, 2, 3, 4, 5. 5 słupków podwójnie nawijanych. Teraz zrobimy 2 oczka łańcuszka, chwytamy za kolejną poprzeczkę i robimy półsłupek. 2 oczka łańcuszka, 2 razy nawijamy nitkę, przechodzimy na kolejny tutaj ten łuk i robimy 5 słupków podwójnie nawijanych. Raz, 2, 3, 4 i 5. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, chwytamy za kolejny łuk, robimy półsłupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, 2 razy nawijamy nitkę, przechodzimy na kolejny łuk i znowu robimy 5 słupków podwójnie nawijanych. O. I 2 oczka łańcuszka, chwytamy za poprzeczkę, robimy półsłupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Zobaczcie, tak to wygląda. I przeróbcie w ten sposób całe okrążenie. Już przerobiłam całe okrążenie. Tutaj mam 2 oczka łańcuszka. Wbijamy się w czwarte oczko i zamykamy oczkiem ścisłym. Następny rząd. Teraz będą już zwykłe słupki. 3 oczka łańcuszka na słupek.
oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nad słupkiem następnym robię słupek i oczko łańcuszka. Nad następnym robię słupek, oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem. Czyli mamy 5 słupków przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Tutaj robimy oczko łańcuszka i teraz zrobimy półsłupek nad półsłupkiem. I oczko łańcuszka. I znowu nad tym słupkiem podwójnym robimy słupek pojedynczy. I oczko łańcuszka. Nad kolejnym słupek, oczko łańcuszka. Nad kolejnym słupek, oczko łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka i słupek, oczko łańcuszka. Tutaj nad półsłupkiem robimy półsłupek i oczko łańcuszka. I znowu nad słupkiem robimy słupek. O, tak to wygląda. I przeróbcie to do końca okrążenia. Już przerobiłam. Zrobiłam półsłupek, oczko łańcuszka i zamykamy nasze okrążenie. Wbijamy się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. Zobaczcie, powstał nam już ładny dzwoneczek. Teraz zrobimy już ostatnie okrążenie. Takie ładne wykończenie, żeby nam to było takie grubsze, ładniejsze. Będziemy robić same półsłupki. Czyli oczko łańcuszka, bijamy się w to samo miejsce i robimy półsłupek. Teraz tutaj przechodzimy na poprzeczkę, robimy półsłupek. Nad słupkiem półsłupek, na poprzeczce półsłupek. Nad słupkiem półsłupek, na poprzeczce półsłupek. Zobaczcie. Mamy taki ładny, grubszy brzeg wtedy. Ładnie nam się tak wykańcza. I teraz tak, tu mamy nad słupkiem półsłupek, na poprzeczce półsłupek. Tutaj na tym półsłupku już nie będziemy robić półsłupka, tylko przejdziemy od razu na kolejną poprzeczkę, tak? Czyli tu na poprzeczce i tu na poprzeczce robimy półsłupek. I teraz znów nad słupkiem półsłupek, na poprzeczce półsłupek. O, w ten sposób. Tak. I tutaj znowu na poprzeczce półsłupek i na drugiej poprzeczce półsłupek. No i nad słupkiem. Dobra. Tak to ma nam wyglądać. Słuchajcie. Przeróbcie to do końca okrążenia. Już prawie przerobiłam do końca. Zrobiłam półsłupek nad słupkiem. Tutaj na poprzeczce jeszcze zrobię półsłupek. I na tym następnej poprzeczce też półsłupek. I teraz wbiję się w ten pierwszy, od którego zaczynaliśmy i zrobię oczko ścisłe. I gotowe. 2 oczka łańcuszka, nitkę obcinamy, zaciskamy, chowamy w ten sam sposób, tutaj do środeczka i mamy gotowy dzwoneczek. Tak samo będziemy usztywniać, jak po nakrochmaleniu nakładamy na naszą formę i ładnie naciągamy i przypinamy igiełkami i w ten sposób nam się to będzie wszystko suszyć. I teraz tak,
Pokażę zaraz właśnie, jak będziemy robić sznureczek i jak będziemy to wszystko łączyć. Teraz tak, jeżeli chcecie, aby Wasza girlanda miała taką samą długość jak moja ma około 160 cm długości, tak na gotowo już, będziecie potrzebować 5 takich dzwoneczków i 4 gwiazdeczki. Oczywiście do dzwoneczków 5 takich małych uchwytów. Na razie pokażę Wam, jak to założymy najpierw na jeden dzwoneczek. Ja to robię tak. Będziemy ubierać tylko na gotowo, tylko jeden dzwoneczek. Ten pierwszy, który będzie na samym dole girlandy. W ten sposób zakładam. I żeby to jeszcze nam to ładnie się trzymało, tak jakoś ładnie, bo tak to niezbyt mi się to podoba. No ale oczywiście to jest kwestia gustu, każdy może zrobić po swojemu. Ja biorę zawsze, rozchylam trochę jeszcze te nóżki tym właśnie mniejszym szydełkiem. O. I on tutaj jest taki lepiej dopasowany, tak fajniej przylega. Bardziej mi się to podoba. To już mówię, Wasza inwencja, jak chcecie. O, taki bardziej jest spłaszczony. I teraz tak, mamy ten pierwszy dzwoneczek gotowy. Znowu bierzemy nasze grube szydełko. Bierzemy nitkę, tą, na której pracowaliśmy. Robimy pętelkę. I tutaj musimy zahaczyć za ten dzwoneczek. I zrobimy sobie taki półsłupek. Tak to wygląda. Mamy zaczepiony dzwoneczek. Teraz zrobimy 50 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mam 50 oczek łańcuszka. Tutaj na końcu to jeszcze sobie zawiążemy i to później obetniemy, nie będzie tego zakończenia widać. I teraz bierzemy gwiazdeczkę. Trochę nie obczesałam jeszcze z tego. Później poprawimy. Gwiazdkę po prostu wbijamy tu, w tą dziurkę, przeciągamy nitkę i robimy półsłupek. O, i mamy zaczepioną gwiazdkę. I znowu robimy 50 oczek łańcuszka. 10, i jest. Znowu mamy 50 oczek łańcuszka. Teraz
powinniśmy zaczepić dzwoneczek, ale nie będziemy już tak zakładać, tylko po prostu bierzemy sobie samą tą końcówkę i tą końcówkę wrabiamy. Możemy oczkiem ścisłym, obojętnie. I znowu 50 oczek. Znowu przerobiłam 50, ponieważ tutaj będziemy mieli dzwoneczek, który później przyczepimy, to teraz znowu bierzemy gwiazdeczkę i znowu wyrabiamy gwiazdeczkę. I znowu 50 oczek. I słuchajcie, przeróbcie tak na przemian. Raz dzwoneczek, raz gwiazdeczka. Raz dzwoneczek, raz gwiazdeczka. Przeróbcie tak do końca. I zobaczcie, ja już przerobiłam. Wszystkie moje te gwiazdeczki i te zawieszki są już wrobione. Tak. Kończy nam się girlanda wrobieniem tutaj zawieszki. Zrobiłam też 50 oczek łańcuszka i teraz tak, zaczepię sobie tutaj w to ostatnie oczko, sobie wbiję marker i zrobię jeszcze 20 oczek. Ojejku, mi uciekło. Dobrze, przerobiłam sobie 20 oczek. Tutaj możecie sobie 25, ile tam chcecie. W każdym bądź razie chodzi o to, żeby zrobić pętelkę. I teraz wbijemy się tutaj w to nasze zaznaczone oczko i zrobimy oczko ścisłe, żeby nam powstała pętelka, a tu żebyśmy mieli równe odległości. I już 2 oczka łańcuszka, nitkę obcinamy. O, i praktycznie nasza girlanda jest już gotowa. To zaciśniemy, marker wyciągniemy. To sobie jeszcze można związać dokładniej i tak samo tu sobie jeszcze schować, tak żeby nie było widać. To już nie będę moich plątanek pokazywać. I teraz tak, będziemy zakładać po kolei dzwoneczki. A dlatego robiłam same te zawieszki, bo po prostu nie ciążyło mi, nie przeszkadzały mi przy robieniu te dzwonki. No bo wiadomo, coraz więcej dzwonków, no to będzie coraz to cięższa ta girlanda. No i teraz już zakładamy sobie dzwoneczki. O, pozakładam i każdy dzwoneczek znowu sobie tutaj ładnie porozchylam. Możecie bardziej, jak tam chcecie, żeby ładnie się układał. I to jest cała filozofia. O, dociskamy sobie ładnie i już jest. Mamy dzwoneczek. I tak po kolei wszystkie zakładamy. O. Tak myślę, czy wszystko Wam powiedziałam, ale chyba wszystko. Dziękuję za wspólne szydełkowanie, dziękuję też za lajki, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No, będę coś tam od czasu do czasu Wam nagrywać, no nie mam za dużo tego czasu wolnego, no ale coś tam postaram się zawsze nagrać. Także obserwujcie kanał. Możecie też robić moje stare wzory, które mają już po kilka lat, także może niektóre są już zapomniane. Możecie sobie przeszukać po prostu moją playlistę. Tam są poukładane wszystkie moje filmy tematycznie. Także zachęcam Was. No i cóż, miłego szydełkowania. Cześć!